Powiem krótko, było zaskoczenie, w ogóle się tego nie spodziewałam. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumownia i zapraszam Was dzisiaj na nowości perfumowe i znowu pogadamy sobie o 3 zapachach, które wyszły jednocześnie spod marki L'Oréal, ale tak naprawdę mówmy o Muglerze, tak? To są według mnie totalne nowości i powiem krótko, było zaskoczenie. W ogóle się tego nie spodziewałam. Zapraszam. Linia Mugler Starlicious powstała, to są generalnie linia gourmandowa, powstała z pewną koncepcją. Koncepcją w tej linii jest fakt, że możecie je nosić oddzielnie, ale możecie je na siebie layerować i nakładać, tworząc nowe kompozycje. Taki zamysł przyświecał tej linii. Muszę Wam powiedzieć, że ta 3 zapachów, że przeżyłam szok. Na początku spodziewałam się, nie wiem, jakoś tak totalnie czegoś innego. Coś znowu z Angelem, tylko z tą paczulą, no bo generalnie Innocent to też był z tej linii angelowskiej tak naprawdę. To się bardzo często nazywało Angel Innocent, mimo że na Fragrantice się nazywało Innocent, to pierwotnie to wyszło jako Angel Innocent. I się spodziewałam troszeczkę tego, że właśnie będzie ta paczulowość jakaś. W Innocent zresztą też według mnie jest, tylko właśnie delikatniej. Ja przeżyłam szok i teraz Wam o tym opowiem, jaki to szok wielki przeżyłam. Zaczynamy. Pierwszy zapach, jaki testowałam, to było Berry Licorice. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że ponieważ ja kupiłam po 5 ml, to po 2 próbki każdego z tych zapachów będą dostępne na sklepie. Kto pierwszy, ten lepszy. Będzie można sobie wypróbować te zapachy. I jeżeli chodzi o Berry Licorice, to jest w ogóle, uderza Was malina landrynkowa, w ogóle landrynkowość Was uderza, może nawet nie malina, landrynkowość. Po prostu uderzają Was landrynki. Natomiast za moment wiecie już, że jest to malina albo nawet jeżyna. Może nawet mi bardziej to brzmiało na jeżynę, powiem szczerze, niż malinę, ale ponieważ wiem, że tam jest truskawka i malina, truskawki mój nos to w ogóle mam wrażenie, że nie czyta, ale malinę, a i owszem. I za moment do tego zestawu dochodzi pudrowość kwiatu. I jak gdybym nie przeczytała, że to jest frezja, to raczej bym stawiała na fiołka, bo jest to coś nam bardziej znanego i tak pudrowość też jest taka bardziej fiołkowa. A w bazie jest chyba lukrecja i ta lukrecja dodaje nie wiem czego, bo ani to słodyczy jakiejś, ją wyczuwacie, ja to nawet nie wiedziałam, że to jest lukrecja, powiem Wam szczerze, gdybym nie przeczytała, to bym nie widziała, że tam ten efekt daje lukrecja. W każdym razie ten zapach przestaje być cukierkowy, przestaje być landrynkowy, a staje się takim delikatnym słodziakiem z pudrowością przepiękną i wiadomo, że tam jest kwiat, że to jest raczej jakiś biały kwiat. No i generalnie jak się na mnie ułoży, to powiem Wam szczerze, że odbieram to troszeczkę jak zbliżony zapach do Pulp Aliena. Najbardziej mi ten zapach przypomina właśnie Pulp Aliena od Muglera, tego najnowszego. Przepiękny zapach. Przepiękny, o bardzo dobrych parametrach, nie projektuje za mocno, ale ma genialną trwałość. Jest to zdecydowanie przyjemniaczek, jest to zapach też bardzo wesoły, niesyntetyczny, bardzo fajnie zrobiony. Moim zdaniem ludzie go pokochają, tak jak pokochali Aliena Pulpa. To tyle, jeżeli chodzi o ten zapach.
Następny, jaki testowałam, to był Mugler Starlicious Pineapple Mask. I tu dochodzi, w ogóle przy pierwszym psiku, to macie pina coladę i to dosłownie pina coladę się czuje. Nie sam ananas jako owoc, jakiś rześki, nie, mleczność. Od razu idzie w parze mleczność. Wręcz później czujecie śmietankę z ananasem połączoną. Bardzo mleczny wydźwięk zapachu, ale w ogóle powiem Wam, że to jest kopia jakiegoś zapachu niszowego. I ja nosząc go byłam pewna, ja na 100% to testowałam, na 100% coś takiego, nie wiem tylko, czy to była Marcoccia, nie wiem, może to była Matacha, Maison Matacha. Ja po prostu, bo to ma taki styl gourmandowy, jedzeniowy. I ja po prostu wiedziałam, że ja to znam z niszy i wiem na 100%, że taki zapach jest w niszy. Także bardzo dobrze zrobiony. Też świetne parametry. Ten już trochę bardziej, powiem Wam, projektuje. Przepiękny zapach, fantastycznie się go nosi, muszę przyznać. Jestem na tak, ale nie muszę mieć flaszki. Tak myślę, że nie muszę, bo to już nie jestem ja po prostu. Tamten za bardzo mi przypomina Alien Palpa, ale wiecie co, jakbym ponosiła jeszcze, to może. Właśnie tu jest takie, waham się. Nie wiem do końca, co zrobić. W każdym razie przepiękna pina colada. I ostatni to jest Mugler Starlicious Pistachio Praline. I tu jest totalnie zaskoczenie, ponieważ według mnie tu nie ma żadnej pistacji. I znowu, dla mnie to jest ciasto. Nie powiem, że cytrynowe, ale też nie powiem, że orzechowe. Nie wiem, może bliżej mu do brownie, ale też nie bardzo. Ciasto po prostu. Może waniliowe po prostu, pudrowe ciasto. I to jest znowu, moim zdaniem, jakiś Maison Matacha. Znowu jakiś, tu się czuję, nie chcę tego powiedzieć, ale czuję się silną inspirację jakimiś zapachami z niszy. Na 100% to testowałam tak samo. Dokładnie taki sam wydźwięk. Jakie to ma świetne w ogóle parametry, słuchajcie. Zapachy są bardzo niszowo zrobione, bo one jak się ułożą, to dopiero nabierają tego właściwego wydźwięku. Tak jakby ze składników też takich niszowych. Jakby ta kompozycja, no po prostu ja je znam, ale znam tę kompozycję z niszy. Wiem, że to jest już na rynku i to powiem Wam, że bardzo podobne, jeżeli nie takie same. Inspiracja tu jest czymś na 100% i to ogromnie to czuć. I znowu przepiękny jest ten zapach, więc jeżeli lubicie styl gourmandowy, bo to znowu jest gourmandziak, ale nie przepadacie za pistacją, ja tu pistacji nie wyczuwam. Nie wiem, jak będzie z Wami. Ja tu żadnej pistacji nie wyczuwam, ja tu wyczuwam ciasto przepięknie zrobione, no bardzo, bardzo bym powiedziała jakościowo nawet i bardzo na styl niszowy. Świetnie są te zapachy ukręcone, powiem Wam. To jest coś totalnie nowego w tej marce. Ta marka tak jakby troszeczkę gdzieś tutaj ręką chwyta rynek niszowy, chociaż zawsze chwytali delikatnie ręką rynek niszowy. To tu trochę za inny segment się jakby wzięli, bo ja Wam powiem, że te odczucia były we mnie bardzo silne, że ja coś niszowego noszę. Gourmandy w tych perfumach niszowych są specyficznie budowane i tu tę specyfikę dosłownie czuję. Naprawdę to jest bardzo silna inspiracja. Ja Wam teraz nie powiem dokładnie jaki zapach, ale to jest albo coś z Marcocci 1, albo coś właśnie Maison Matacha. To są tego typu kompozycje. Ja je z tamtej niszy znam, bardzo sobie cenię. Fakt, że troszkę od gourmandów zaczynam odchodzić, ale te mnie intrygują, bo jeżeli miałyby być w dobrej cenie, to powiem Wam, że jest to kusząca propozycja. Troszeczkę moim zdaniem mylą te nazwy tak naprawdę,
bo no, trzeba je testować. Ja się zastanawiam, czy jeżeli testowaliście te zapachy, to co Wy wyczuwałyście? Bo ja przestałam, po tym pierwszym zapachu, przestałam w ogóle interesować się nutami. Powiem Wam szczerze, że przy tych dwóch do dzisiaj po nuty nie zajrzałam, ponieważ już przy tym pierwszym mi to zasugerowało, dlatego że berry i licorice moim zdaniem to bardziej jeżyna jednak niż berry, niż malina. Także nie chciałam już przy następnych się absolutnie niczym sugerować, tylko zobaczyć, jaki wydźwięk ma zapach. Podoba mi się to, co czułam, podoba mi się przede wszystkim to, co nosiłam, podobają mi się parametry i to, że to jest zrobione, no kurczę, wysoka półka Wam powiem, więc jeżeli jesteście ciekawi, to po 2 próbki w sklepie wpuszczam. Linki są zawsze w opisie filmu i do sklepu, i do danych zapachów. Przeniosą Was od razu na stronę z tym zapachem, gdzie będziecie mogli kliknąć kup. 2 pierwsze osoby na każdy zapach, kto pierwszy, ten lepszy. Sprawdźcie, bo te zapachy to jest moim zdaniem lekka rewolucja na rynku mainstreamowym. Dzięki za dzisiaj. Buziaczki. Pa, pa!